Rozwój aplikacji w ciągu ostatnich kilku lat przyszedł ogromne zmiany. Aplikacje stały się bardziej zaawansowane i złożone, oferując tym samym użytkownikom coraz więcej funkcjonalności. Rosnące jednak skomplikowanie aplikacji niesie za sobą pewne wyzwania, do których pokonania należy użyć innowacyjnych rozwiązań, takich jak CI/CD. Do wdrażania ich konieczne jest używanie narzędzi na miarę naszych czasów. Do jednego z takich narzędzi należy właśnie K6. Posiada ono masę funkcjonalności, których nie znajdziemy w innych narzędziach do przeprowadzenia testów wydajnościowych. Zanim jednak o nich będziemy rozmawiać, przejdźmy od podstaw. Na początek omówmy, czym są metryki. W narzędziu K6 są to statystyki lub wartości liczbowe, które pomagają w analizie samej aplikacji, jak i scenariuszy testowych. K6 oferuje dwa rodzaje metryk. Pierwsze z nich są wbudowane, drugie natomiast zdefiniowane przez użytkownika. Wszystkie metryki mają jeden z 4 dostępnych typów. Pierwszy z nich to counter, czyli suma wszystkich danych. Drugi z nich to gauges, czyli najmniejsze, największe i ostatnie wartości. Może to być na przykład liczba wirtualnych użytkowników obecnie wykorzystywanych w teście. Rate, czyli częstotliwości występowania wartości niezerowych. Może to być na przykład liczba udanych asercji. Ostatni z typów, który będziemy wykorzystywać najczęściej, jest to trend. Są to statystyki dotyczące wielu różnych danych, na przykład mediana czy średnie czasy. Metryki te są przydatne nie tylko w podsumowaniu, ale także w integracji z różnymi innymi narzędziami trzecimi, takimi jak Grafana. Aby utworzyć własne metryki, należy najpierw zdefiniować instancję danej klasy, a następnie wywołać na niej funkcję add. W trakcie testu możemy operować na metrykach, bądź wysyłać je w czasie rzeczywistym do różnych baz danych, takich jak Influx Database. K6 posiada także inną ciekawą funkcję, która nazywa się tagowanie. Jest to przypisywanie etykiet do konkretnych elementów scenariusza w naszym teście. Tagowanie pomaga w kategoryzacji poszczególnych elementów testu, co w późniejszym czasie ułatwia filtrowanie wyników. Tagi są potężnym i elastycznym elementem, który automatycznie dodaje metryki do konkretnych elementów. Weźmy prosty przykład żądania HTTP jako ilustrację tego mechanizmu. W naszym przykładzie zdefiniowaliśmy tag o nazwie name o wartości get dla żądania strony głównej. Dzięki temu automatycznie zostanie utworzona metryka o nazwie trend, która będzie przetrzymywała wszystkie informacje na temat czasów odpowiedzi serwera, takie jak minimalna wartość, maksymalna czy mediana i percentyle. Na podstawie tagów możemy łatwo filtrować dane oraz wykonywać zaawansowane operacje na nich. Nie wszystkie jednak otagowane dane są automatycznie widoczne w podsumowaniu testu. W otwartoźródłowej wersji narzędzia należy użyć do tego progów jakości. Progi jakości, czyli Quality Gates, to punkty kontrolne, które muszą zostać spełnione, aby dopuścić oprogramowanie do kolejnej fazy. Są one wykorzystywane w procesie ciągłego dostarczania oraz wdrażania jako mechanizm automatycznej kontroli jakości w cyklu życia oprogramowania. Podczas procesu dostarczania monitorowania różne etapy, takie jak budowanie, testowanie czy wdrażanie, musi być na bieżąco monitorowane. Progi jakości są więc zestawem zdefiniowanych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby oprogramowanie przeszło do kolejnego etapu. Jeśli któryś z warunków nie zostanie spełniony, proces musi zostać zatrzymany, następnie błąd naprawiony przed kolejną próbą kontynuacji. W kontekście testów wydajnościowych progów jakości będziemy używać w kontekście ustawiania metryk, które są dla nas akceptowalne. Będą to m.in. czasy odpowiedzi serwera czy ilość wykrytych błędów. Tak jak mówiłem wcześniej, część z metryk jest widoczna w podsumowaniu testu. Metryki te są ogólnym sposobem oceny stanu aplikacji. W K6 progi jakości definiuje się za pomocą obiektu Options. Utwórzmy teraz prosty scenariusz, na którego podstawie będziemy mogli zobrazować progi jakości. W widocznym przykładzie założyliśmy, że 95% wszystkich czasów odpowiedzi powinno być poniżej 200 milisekund. Jeśli czas odpowiedzi przekroczy zdefiniowany przez nas limit, test zostanie uznany za nieudany. Składnia progów jakości prezentuje się następująco. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, metryki mają swoje typy, co oznacza dla nas, że metoda agregacji będzie dla każdej z nich inna. Na ekranie widać listę dostępnych typów metryk wraz z ich agregacjami. Ponadto jedna metryka może mieć kilka różnych założeń. Co więcej, K6 oferuje możliwość przerwania działania testu w momencie, kiedy któryś z progów jakości zostanie przekroczony. Wróćmy na chwilę do tagowania. Wspomnieliśmy wcześniej, że część z różnych metryk zdefiniowanych przez użytkownika nie jest widoczna w podsumowaniu. Spróbujmy zatem utworzyć próg jakości dla żądania oznaczonym tagiem name o wartości get/. W ten sposób po uruchomieniu testu możemy zauważyć, że nasze otagowane żądanie jest już widoczne w podsumowaniu. W dzisiejszej już trzeciej części serii
omówiliśmy sobie, czym jest tagowanie oraz jakie istnieją rodzaje metryk. Ponadto nauczyliśmy się, czym są progi jakości oraz jak stosować je w naszych testach. W kolejnej części serii omówimy sobie różne rodzaje egzekutorów oraz jakie są modele scenariuszy. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.